Słuchajcie, w końcu zebrałem się, żeby zrobić ten test zasięgu tego oto drona, czyli DJI FPV. Jest to ostatni test z tego drona na tym kanale przed główną recenzją. No i dlaczego się powoli zbierałem do tego? Otóż w Trójmieście za bardzo nie ma gdzie polatać, jeśli chodzi o takie puste miejsca, czyli po prostu do zrobienia takiego testu zasięgu. Także dzisiaj jesteśmy na Mazurach. Na koniec jeszcze po całym tutaj teście głównym tego zasięgu, no to jeszcze opowiem może kilka takich doświadczeń, bo cały miesiąc już testuję tego drona, także trochę się materiału nazbierało i też trochę doświadczeń właśnie a propos zasięgu i tak dalej. Także chciałbym po prostu opowiedzieć Wam, jakie sytuacje były, kiedy się załączało RTH. Także myślę, że się może to Wam przydać. No i tak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie tylko, żeby zostawić subskrypcję na kanale, żeby być powiadomionym o nowych filmach. No i wiadomo, łapka w górę dla zasięgu, dla algorytmu. Będę wdzięczny. No, także lecimy, a przy okazji pamiętajcie później, żeby dać znać w komentarzu, czy jakie Wam udało się wartości osiągnąć i czy ogólnie jesteście zadowoleni z tego systemu OcuSync 3.0, jak to Wam się sprawuje, także dajcie znać. No i lecimy z odcinkiem. Lecimy, odpalamy, piękny, słoneczny dzień. Odpalam nagrywanie, wlatujemy na stówkę, w sumie od razu działamy, nie? Lecimy do przodu. Mała wieś przed nami, zobaczymy czy będą jakieś zakłócenia na dniu. 500 metrów aktualnie po 44 sekundach. $1600, 1700 metrów, słuchajcie, 85 jeszcze procent baterii i słuchajcie. Mamy 2,5 km, słuchajcie, 80% baterii. Pierwszy sygnał Image Transmission Signal Weak. Słuchajcie, 2700 i straciłem zasięg. Także mamy RTH. Odzyskałem obraz, była chwila grozy, bo przez 300 metrów chyba leciał i w ogóle nic nie było, żadnych komunikatów. Widzę, że wraca na miejsce przy 70% baterii właśnie, także jeszcze mamy sporo. Jeszcze polatamy chwilę w akro może, nie? No i dobra, jak dotrwaliście do końca tego testu, to teraz pierwsza ciekawostka. Słuchajcie, przedwczoraj przyjechałem w te same miejsce dokładnie, tutaj, i poleciałem w tę samą stronę. Mniej więcej teraz troszeczkę chyba ten dron mi tam poszedł bardziej w prawo, wtedy bardziej w lewo. Natomiast ogólnie no mniej więcej kierunek był ten sam i nie puściłem Wam tamtego testu, bo po prostu przyjechałem z praktycznie pełną kartą pamięci i po 2 minutach mi się wyłączyło nagrywanie, ale jakby nie wiedziałem o tym, bo tam się coś zacięło po prostu i pokazywało, że cały czas nagrywa,
No niestety tego nie nagrało. No w każdym razie wtedy poleciałem na 3500. Dzisiaj mieliśmy 2700 około. No także jest to tak spora różnica, jak widzicie, a tylko delikatnie mówię tam czy w lewo tutaj w pierwszym teście, a tutaj lekko w prawo poszedł ten dron dalej. No, w każdym razie nie było za bardzo takich zakłóceń bezpośrednio, znaczy jakichś przeszkód pomiędzy kontrolerem a dronem, bo byliśmy na wysokości 100 metrów. No, także różnie to może być. W każdym razie, słuchajcie, no 2,5 km to też jest bardzo dużo. Jeśli chcecie polatać gdzieś w górach na przykład, no to najważniejsze, żeby zadbać o tą w miarę czystą drogę pomiędzy kontrolerem a dronem i nie będzie żadnych tam jakichś przykrych incydentów. No i właśnie, a propos tych sytuacji, o których wspomniałem na początku filmu, że opowiem, to słuchajcie, właśnie jak byliśmy ostatnio w Szwajcarii, z której też będzie ładny film na kanale, swoją drogą, to byliśmy właśnie na takiej górze, gdzie była masa drzew i ja zleciałem jakby dosyć nisko, znaczy starałem się właśnie nad drzewami lecieć i nie byłem no jakby już droga pomiędzy kontrolerem a dronem była przysłonięta przez te drzewa. No i lecąc, tak już schodząc coraz niżej, po prostu się dron zatrzymał. Oczywiście znowu wyłączył nagrywanie. To jest najlepsze. Nie wiem dlaczego to zrobili, no ale tak jest. W każdym razie załączyło się RTH i dron z tam minus 60 metrów, bo to tak troszeczkę zleciał w dół, no to rzeczywiście wrócił na miejsce, no ale trochę strachu się najadłem, no bo rzeczywiście w chwilę ten obraz zanikł. No także w górach, no ogólnie te RTH raczej was uratuje, ale no trzeba tam patrzeć na te wartości, jak to się zmienia, żeby gdzieś tam może nie wylecieć za coś, co jest zbyt wysokie, żeby potem ten dron mógł wrócić nad tym, to na pewno. I słuchajcie, przy mieście jak latałem, znaczy w mieście, ale no jakby z parku leciałem w stronę miasta, no to rzeczywiście jak gdzieś drzewa też mi zasłaniały tego drona, to przy 500 metrach też potrafił po prostu tam już być ten obraz bardzo nieczysty, taki no nie nadający się do zobaczenia, gdzie lecimy. No także ogólnie słuchajcie, no mega plus, że to jest pierwszy taki dron FPV, który ma te RTH, no i to w wielu przypadkach, bardzo wielu nawet, może nas uratować. Już nie wspominając o tym hamulcu, który potrafi zahamować nam drona praktycznie w moment. Ale to o tym w głównej recenzji. W każdym razie i tak trzeba uważać, ale zasięg uważam, że jest bardzo dobry, stabilność połączenia jest ogólnie bardzo dobra, no i przejrzystość tego obrazu jest świetna. To bym to bym podsumował. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich wynikach i czy wy też latacie na większe odległości i co tam się udało uzyskać. Także jestem ciekawy, no i mam nadzieję, że się zobaczymy w kolejnym odcinku, także pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji wraz z łapeczką w górę dla algorytmu. No i tyle, także dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie.